Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wojnie Izraela z Iranem, o operacji Rising Lion, gdzie ona jest dziś, jak wygląda układ sił i czy Izraelczycy rzeczywiście odnoszą spektakularny sukces. No i pytanie, co zrobią Amerykanie. Za chwilę o tym porozmawiam z moim gościem. Najpierw chciałbym bardzo podziękować wszystkim Państwu, dzięki którym mogę te rozmowy przeprowadzać. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Dzięki temu mogę utrzymać studio, czy ludzi, którzy ze mną współpracują, którzy pomagają mi montować i przygotować te programy, więc bardzo Państwu dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, można to zrobić za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Zapraszam do tego serdecznie. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Pułkownik Piotr Lewandowski, dobrze Państwu znany. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiamy w czwartek o 9:35. To trzeba zaznaczyć, bo być może coś, co powiemy, się zdezaktualizuje za 3 godziny, ale będziemy analizować nasz stan wiedzy na tę porę. Proszę powiedzieć, po pierwsze, jak pan ocenia skuteczność Izraela w tej akcji? No bo to Izrael rozpoczął tę wojnę. Znaczy, no tu oryginalny raczej nie będę, bo ocena jest dość jednoznaczna, gdzie mówimy o operacji, tak naprawdę operacji połączonej, dlatego że operacji, w którą zaangażowano po pierwsze cały system wywiadowczy i rozpoznania, czyli mówimy o rozpoznaniu satelitarnym, o SIGINT, czyli Signal Intelligence, czyli tym rozpoznaniu komunikacyjnym. Mówimy o Human Intelligence, czyli rozpoznaniu osobowym, czyli mówiąc po ludzku, śledzenie z orbity ruchów celów. Dalej infiltracja poprzez namierzanie, podsłuchiwanie, identyfikacja urządzeń komunikacyjnych i praca w terenie, czyli tak zwane osobowe źródła informacji, z którymi współpracowała rozwinięta siatka wywiadowcza w Iranie. Do tego mamy działania nieregularne jednostek specjalnych izraelskich, które wręcz podobno rozwinęły bazę swoją tajną, z której operowały i równocześnie... Bazę na terenie Iranu? Tak. Podobno dysponowali całkiem przyzwoitą taką bazą operacyjną, zakamuflowaną jako zupełnie cywilny, nie cywilny może, ale jakiś tam obiekt, który sprawiał wrażenie zakładu produkcyjnego, może tak. Ponadto zasadnicza część uderzenia, czyli uderzenie izraelskich sił powietrznych, przeprowadzone takie uderzenie o wysokim poziomie komplikacji, 200 maszyn naraz, to jest potężna operacja powietrzna. W mojej ocenie operacje w takiej skali przy użyciu tylu maszyn równocześnie, to chyba tylko Stany Zjednoczone w stanie są wykonać. I do tego jeszcze mamy przygotowanie na odpowiedź Izraela, czyli system obrony przeciwlotniczej, ten taki 3-poziomowy, który był w gotowości. Finalnie operacja, która wciąż trwa, ale
ewidentnie te zakładane cele pierwszej fazy ona spełniła. W tej chwili są kolejne fazy tej operacji. Odpowiedź Iranu zgodnie z oczekiwaniami izraelskimi. Natomiast pozostaje kwestią dyskusyjną, na ile spodziewali się, że jednak irańskie pociski balistyczne będą w stanie się przebić przez ich obronę. One się przebijały wcześniej, więc tu się pojawiają takie informacje, że Izrael nie docenił i tak dalej. Myślę, że niekoniecznie, tak? Myślę, że Izrael liczył się z tym, że te pociski, część z nich, 10-15% będzie w stanie przebić się przez systemy obrony przeciwlotniczej izraelskiej i te pociski się przebijają. Tam zdaje się, że nawet może być około 20%, ale to nie jest nic zaskakującego dla izraelskiego dowództwa, izraelskich planistów w mojej ocenie. Więc świetna operacja połączona. Oczywiście słowo świetna, ono nie do końca oddaje, przynajmniej moje odczucia, bo dalej mówimy o takich atakach po części na cele cywilne, bo jednak likwidacja przywódców wojskowych, oni zostali zlikwidowani w domach w znakomitej większości w pierwszej fazie w piątek, czyli dzień taki najważniejszy dla muzułmanów, gdzie od rana przygotowują się do tej najważniejszej modlitwy swojej, piątkowej. Stąd była gwarancja, że cele będą w domach i ci dowódcy w znakomitej większości zginęli wraz ze swoimi rodzinami, więc tutaj słowo świetne jest trochę nie do końca oddające może przebieg tego. Natomiast z drugiej strony nie jest to nic nowego. Izrael w ten sposób swoje operacje prowadzi. Zresztą nie tylko, tak? W zasadzie wszystkie państwa, które wykonują takie dekapitujące uderzenia rakietowe, nie liczą się raczej z ofiarami postronnymi. No, starają się jednak, żeby te straty nie były masowe, a takie pojedyncze to. No, zwłaszcza, że Izrael, tutaj mogę wejść w słowo, jakby nie wprost, tak, ale gdzieś pośrednio, chociaż Netanjahu powiedział to raz wprost, tak, znaczy, że liczy, że Irańczycy nie tyle staną po stronie Izraela, co zbuntują się przeciwko ajatolahom, więc też zważał na to bardzo, no żeby tych Irańczyków mieć, jeśli nie po swojej stronie, no to nie przeciwko sobie. Rozłóżmy to, o czym pan mówi, takie na czynniki pierwsze, o tych poszczególnych elementach tej operacji, która rzeczywiście jest niezwykle imponująca, jeśli chodzi o skuteczność. W każdym razie można się z tym zgadzać albo nie zgadzać, tak? Ale jakby jeśli chodzi o rozmach, skuteczność, przygotowanie, to o czym pan mówi, no to jest coś niesamowite. Ale jeszcze może powiedzmy o potencjałach tych dwóch krajów, bo wiem, zapewne większość z państwa zdaje sobie z tego sprawę, ale czasami warto przypomnieć. Izrael to państwo, w którym żyje 9,5 miliona ludzi, a Iran państwo, w którym żyje 92 miliony ludzi. 10 razy, państwo, które jest 10 razy większe, które ma 2 razy liczebność, zdaje się mniej więcej 2 razy większą armię, jeśli chodzi o liczebność, ale jeśli chodzi oczywiście o wyrafinowanie sprzętu, to już są różnice bardzo duże. Jeszcze tylko jedna dana dotycząca gospodarki. PKB per capita w Izraelu to jest 57,8 tysięcy dolarów, a w Iranie 3,9. Czyli ta różnica jest kilkunastokrotna, nie? Potencjału gospodarczego, no więc też, chociaż oczywiście łączny PKB jest, już tak nie wygląda, no bo to jest po prostu kraj dużo większy, ale to jest bardzo ciekawe. No, mały kraj, prawda, przeciwko państwu 10 razy większemu, z potencjałem niezwykle o wiele większym, militarnym, jeśli chodzi o skuteczność i poziom zaawansowania. No i pewnie też jeśli chodzi o wsparcie ludności, tak? Izrael jest krajem bardzo podzielonym politycznie, ideowo i premier Netanjahu nie jest jest popularny wśród swoich wyborców, ale jest wrogiem drugiej części. Niemniej jak przychodzi do wojny, to wszyscy stają razem. No w Iranie tak nie jest, tak? Tam widzieliśmy nawet, nie wiem na ile to są
obrazki pokazujące, reprezentatywne dla tego, co się dzieje, no ale widzieliśmy nawet, ja widziałem filmiki pokazujące Irańczyków cieszących się, tak, tańczących na ulicy z tego powodu. Nie wiem, jaka część społeczeństwa się cieszy, jaka nie, ale na pewno tam takiego wsparcia nie ma. To chciałem dać taki obrazek, żeby Państwu, żebyśmy mieli przed oczami potencjał obu państw. Panie pułkowniku, spróbujmy to po kolei przeanalizować. Samo przygotowanie tej akcji, jak długo ono mogło trwać, jakich zasobów mogło wymagać. Oczywiście to się możemy tylko domyślać, no bo tych danych no może kiedyś je poznamy, ale coś możemy odczytać. Tak, bo tak jak wspominałem, to ma charakter operacji połączonej, czyli łączy kilka obszarów i to, co trwało najdłużej, co było przygotowywane najdłużej, to siatki agenturalne, które pracowały w Iranie i pewnie pracują nadal przez lata, tak? Takie siatki buduje się latami, więc to jest element, który przygotowano najdłużej, aczkolwiek niekoniecznie z intencją do konkretnej operacji, prawda? Więc po pierwsze, po skuteczności izraelskich działań, po tym, że ci irańscy dowódcy nadal są likwidowani, czyli nadal płyną informacje, gdzie oni się znajdują, izraelskie lotnictwo, a być może niedługo też i jakieś grupy uderzeniowe na miejscu będące, one nadal mają informacje o tym, gdzie ci dowódcy są, bo w pierwszej fazie to było relatywnie prostsze. No, z reguły oni byli w domach. Obecnie wiedzą, że są celami i teraz mamy informację, że ginie irański generał, a generał wyznaczony na jego zastępcę ginie dzień później. Gdzie z całą pewnością wiedział, że jest celem. Stąd pierwsze przygotowanie właśnie tych siatek, które pracują z tak zwanymi OSI, czyli osobowymi źródłami informacji, no i to są lata. Kolejny element to jest stworzenie planu operacji i to zapewne zajęło miesiące, dlatego że to jest związane z targetingiem, czyli wyborem celów, śledzeniem zmian, jakie zachodzą w związku z tymi celami, dostosowywanie cały czas planu do zachodzących zmian, bo na czym polegała trudność tej operacji? Tutaj wojskowi planiści, tutaj oficerowie wywiadu raczej nie mieli informacji, kiedy to uderzenie nastąpi. To znaczy oni mieli osiągnąć gotowość i potem czekać na polityczną decyzję, żeby tą operację wykonać. To jest ogromnie trudne. Więc zapewne na jakimś etapie osiągnięto gotowość, tylko potem cały czas robiono aktualizację planu do stanu faktycznego w Iranie, co dalej jest olbrzymim wysiłkiem tych wszystkich służb. Więc baza to są lata pracy wywiadu wojskowego, cywilnego, izraelskiego. Przy czym tu mieliśmy informację, że Iran jest mocno zinfiltrowany, choćby w sytuacjach, kiedy dochodziło do bardzo precyzyjnych ataków, na przykład na przywódców Hezbollahu, którzy w Iranie byli. Więc tutaj takie sygnały dochodziły. I teraz ostatnia faza operacji zapewne była najkrótsza, czyli już przydzielenie celów, bo cele musiały otrzymać samoloty, cele musiały otrzymać izraelskie grupy komandosów, bo tam część celów zlikwidowali izraelscy komandosi, używając przeciwpancernych pocisków kierowanych, którymi zaatakowali zapewne głównie systemy przeciwlotnicze, czyli stacje radarowe, ewentualnie wyrzutnie. Ale myślę, że tu stacje radarowe były takim głównym celem tego ataku, gdzie użyto dronów odpalonych z terenu Iranu, przy czym to wszystko musiało być
już wcześniej. Czyli ci ludzie zakamuflowani, podejrzewam, że tygodniami czekali na rozkaz do ataku. Część być może przerzucono w ostatniej fazie na zasadzie przenikania, przerzutu śmigłowcami na przykład. No ale tu była niezbędna pomoc krajów ościennych, notabene arabskich. Ciekawe, czy któreś z tych państw zdecydowało się udostępnić swój teren na potrzeby armii izraelskiej. Tego myślę się nie dowiemy albo nie prędko. W każdym bądź razie lata, pierwsza faza, czyli przygotowanie podstawy. Miesiące, już sama operacja. Ostatni etap, myślę, że tygodnie. No i jeszcze do tego jest praca dyplomatyczna, o której też nie do końca wiemy. No na pewno Benjamin Netanyahu rozmawiał z Donaldem Trumpem o tym wcześniej. Jakby zabezpieczył Stany Zjednoczone, to o Stanach porozmawiam sobie później. Pytanie, na ile rozmawiał właśnie na ile kontaktowali się z sąsiadami, na ile kontaktowali się z państwami europejskimi. To mogę panu i państwu zdradzić. Mieliśmy trochę to zbieg okoliczności, ale 3 dni temu, w poniedziałek, w Instytucie Wolności gościem był ambasador Izraela nowej, Jakob Finkelstein, który no, siłą rzeczy rozmowa poszła, to było zamknięte spotkanie w gronie ekspertów. Rozmowa dotyczyła w dużej mierze tej sytuacji z Iranem i on tam powiedział takie zdanie, że no, my robimy to również w imieniu naszych europejskich sojuszników. Nie wiem, czy europejscy sojusznicy wszyscy po pierwsze mają poczucie, że są sojusznikami, po drugie się z tym zgadzają, aczkolwiek nie spotkało się to z jakimś wielkim potępieniem, prawda? Znaczy Izrael nie ma może bardzo mocnej karty ze względu na Gazę i na to, co tam się dzieje, ale Iran ma jeszcze notowania i tak pewnie po cichu większość państw kibicuje tej akcji. To, co pan mówi, no to jest niezwykle, to o czym pan mówi, to jest niezwykle skomplikowana, logistycznie trudna i ogromnie ryzykowna akcja dla tych ludzi, którzy wykonują tak? Działania szpiegowskie, takie przygotowanie się na terenie Iranu, no to jest groźba życia, utraty życia i to tak w sposób okrutny. To tak sobie myślę sobie, na ile to mogło przypominać tą akcję ukraińską Spider's Web, przygotowanie do tego ataku dronowego na lotniska ukraińskie. Nie? To chyba gdzieś w pewnym sensie jest podobne, te operacje mają coś wspólnego ze sobą. Mają oczywiście, bo co prawda operacja ukraińska była taką typową operacją niekonwencjonalną, bo to trzeba w tym obszarze ona mieści się, czyli użyto takiego niekonwencjonalnego sposobu do ataku. W przypadku Izraela jest to mimo wszystko dość klasyczna operacja wojskowa, tak, łącząca kilka elementów z sobą. Przepraszam. I teraz one mają cechy wspólne, oczywiście, bo to nie jest jednak operacja takiego ataku pełnoskalowego z użyciem wszystkich rodzajów sił zbrojnych, bo w obu przypadkach mówimy o ataku powietrznym i częściowo naziemnym, bo w przypadku tego, co zaplanował Kijów, tam trochę zapominamy, że doszło do ataku na lotniska, ale doszło też do ataku nieskutecznego na most krymski, doszło do wysadzenia mostu i wiaduktu na terenie obwodu bodajże briańskiego i jednego jeszcze tam. I teraz no to wysadzenie trochę tam Ukraińcom wyszło chyba nie tak, jak planowali, bo doszło do wykolejenia pociągu pasażerskiego. Nie wydaje mi się, żeby to było celem, co Rosjanie potem propagandowo u siebie szczególnie bardzo mocno wykorzystywali i wykorzystują nadal. Więc w obu wypadkach mamy takie działanie, które jest na terenie de facto przeciwnika, przy czym w przypadku operacji ukraińskiej
jednak jej efekt, pomimo całej spektakularności, pod względem militarnym jest znikomy. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że militarnie to niewiele zmienia. Owszem, Rosjanie stracili kilka maszyn, no to nie są, tutaj gdzieś się pojawiają informacje, że osłabiono triadę nuklearną rosyjską. Ja z tym osobiście się nie zgadzam, tak? Te maszyny ze względu na bardzo ograniczone możliwości uczestnictwa w takiej nowoczesnej wojnie, one miały swoją użyteczność jak najbardziej, natomiast nie były kluczowym środkiem przenoszenia ładunków jądrowych obecnie już. No i wiemy, że Rosjanie nie stracili 40 kilku maszyn, na pewno, tak? Stracili tam 11, może kilka jeszcze uszkodzonych, więc my nie zauważymy tak naprawdę istotnej różnicy, co będzie działo się na ukraińskim teatrze działań wojennych. Natomiast w przypadku Iranu wygląda zupełnie inaczej, gdzie uderzenie izraelskie rzeczywiście zmienia sytuację na poziomie strategicznym. No bo jeszcze oprócz tego, że to uderzenie było po prostu dużo mocniejsze, to wyeliminowano bardzo dużą liczbę dowódców wojskowych, nie? Co Ukraińcy w ogóle tego nie robili. Nie wiem, czy byliby w stanie. Ukraińcy też atakują, jeżeli im się uda zaplanować, atakują rosyjskich dowódców. Ale tutaj 15 z 20 czołowych dowódców, prawda, w jednej chwili, no to jest oszałamiające. I przy czym giną kolejni, bo panie redaktorze, co jest ważne, zastanówmy się chwilę, co czuje w tej chwili irański generał, który zostaje wyznaczony na kluczowe stanowisko. Ja nie sądzę, żeby tam wszyscy podnosili rękę, to ja chcę zostać tym dowódcą, a może wręcz przeciwnie, bo stają się natychmiast celami. I teraz człowiek, który ma skupić się na planowaniu obrony własnego kraju, na dowodzeniu, na kierowaniu tą obroną, on równocześnie ma świadomość, że w każdej chwili, no chyba że siedzi obok tych najgłębszych irańskich instalacji atomowych, tak, 10 metrów pod ziemią, ale w zasadzie ich zdolności przemieszczania się, dowodzenia i tak dalej zostały dramatycznie ograniczone. Ich mentalna zdolność do kierowania operacją, tak, możliwe, że niektórzy mają tak silną psychikę, że ignorują to permanentne zagrożenie śmierci, no ale niektórzy być może nie. Więc, ale w sytuacji, jak większość z nich zginęła, no to trudno to zupełnie ignorować, tak? To trzeba być robotem, żeby nie reagować na to. Przy czym trzeba pamiętać, że Iran jest trochę państwem specyficznym i tam ci generałowie, to nie jest trochę tak, że jest to tylko funkcja, osoba i on funkcjonuje tylko w obszarze tego dowodzenia armii. Nie. To są ludzie, którzy latami budowali swoje pozycje, skomplikowany system układów, zależności, bo Iran jest takim plemienno-rodzinnym trochę obszarem, no, bo to jest typowe dla państw muzułmańskich właśnie. I teraz śmierć tych ludzi, którzy budowali swoje pozycje, nie tylko zawodowe, nie? Prawda? Ich śmierć doprowadza do potężnego zamieszania. Więc stąd taka skuteczność tego działania izraelskiego, przy czym trzeba pamiętać, że Izrael wykonał pierwsze uderzenie zmasowane, 200 samolotów, potężna operacja i teraz kolejne ataki, 40, 50 maszyn, 100, 120 uderzeń z powietrza jednorazowo. Tu warto jednak się odnieść, bo mówimy o dużej aktywności rosyjskiego lotnictwa na Ukrainie
bo wykonują 200 uderzeń dobowo. Czyli Rosjanie, całe rosyjskie lotnictwo przez dobę no bo aktywnego frontu mamy jakieś 800 kilometrów. Na 800 kilometrach frontu wykonuje około 200 uderzeń. A lotnictwo izraelskie jednorazowo wykonuje niewiele mniej w jednym zmasowanym nalocie. Oczywiście dlatego, że kontroluje przestrzeń powietrzną nad Iranem, prawda? No i też obrona przeciwlotnicza irańska, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć, jeśli się mylę, to chyba jest jakby o niebo słabsza od ukraińskiej. To znaczy się jest słabsza rzeczywiście. Tutaj, bo gdybyśmy spojrzeli na środki rażenia, w pierwszej fazie jak gdyby Ukraina dysponowała podobnymi środkami, którymi dysponował Iran, czyli nie najnowocześniejsze systemy postradzieckie, powiedzmy tam klasa S-300 i tak dalej. No ale dostała wsparcie. Ukraina miała ich dużo, to raz. Potem dostała wsparcie Zachodu. Iran miał tego nieco mniej, a dwa, znakomitą część tego stracił w pierwszej fazie operacji. Czyli Izrael zrobił coś, co Rosja chciała i jej nie wyszło. No i jeszcze jest ta różnica, morale w ogóle narodu, tak, które też walczą, jak wiemy już, wojny toczą nie tylko armie, tylko toczą państwa, a narody, społeczeństwa. I morale Ukraińców jest niezwykle wysokie i wola walki, wola obrony, no a Irańczyków, tak jak widzieliśmy, no, że niektórzy tańczyli, bo liczą na to, że dzięki temu Ajatollahowie padną. Więc tam jest sytuacja... Przy czym morale armii, nazwijmy to arabskich, też jest takie specyficzne trochę. No ja miałem okazję latami pracować i tu są pewne problemy, dlatego że bardzo dużo zależy od klanowości na przykład, tak? I ja miałem okazję pracować z batalionem Kurdów. To nie co prawda stricte arabska armia, ale region i na przykład Kurdowie są żołnierzami wyśmienitymi wręcz. Natomiast tu w przypadku typowo arabskich armii w swoim czasie był taki bardzo dobry artykuł, trochę z przewrotnym tytułem "Dlaczego armie arabskie tak źle walczą?". Nie jest to do końca prawdą, bo potrafią walczyć dobrze, tak? Jak sobie przypomnimy wojnę jeszcze gdzieś tam Jom Kipur na przykład, tak, czyli początek lat 70. Naprawdę armie arabskie, syryjska, egipska nie walczyły źle, prawda? Były źle dowodzone przede wszystkim. I szybko przegrały. Tak, w związku z tym przegrały. Natomiast i taktykę fatalną miały jeszcze, może tak. Natomiast tu się może właśnie pojawić kwestia, gdzie bardzo często lojalność związana jest z obecnością dowódcy. Bo to są powiązania klanowe, prawda? No i w momencie, kiedy dowódca znika, ta lojalność potrafi też zniknąć. Ja sam byłem w swoim czasie świadkiem takiej sytuacji, gdzie po śmierci dowódcy cały batalion, tak, potrafił się rozejść do domów, bo przywódca zniknął. Oni byli wierni osobie, a nie państwu, nie organizacji, czyli armii, tak, tylko byli związani z konkretną osobą. Tak, bardzo to ciekawe. No tak, tylko że w przypadku tej wojny, no to chyba, tak mówiłem o tym znaczeniu morale, w ogóle ono nie jest chyba aż tak istotne, no bo tu nie będzie, znaczy na pewno jest istotne, ale tu nie dojdzie do starcia armii, piechoty, prawda, czy sprzętu, no bo te państwa, co jest w ogóle niesamowite, tak, są od siebie bardzo daleko i ta wojna toczy się wyłącznie w powietrzu. Znaczy pokonują drogę powietrzną. Trudno sobie wyobrazić, żeby te armie się gdzieś spotkały, prawda, w takim bezpośrednim zwarciu. Właśnie tutaj do tego miejsca dotarliśmy, które jest ważne, że mówimy o wojnie
na dystans tam 1500 kilometrów, prawda? To jest niesamowite. W ogóle wszystko jest tam niesamowite, prawda? I ta skuteczność, i to przygotowanie, no i to, że to jest na taką odległość. To znaczy, tutaj warto pamiętać, że armia izraelska przygotowuje się do wojny z bardzo konkretnymi przeciwnikami, budując bardzo konkretne zdolności. I jakbyśmy na nie spojrzeli, no skąd taka liczba brygad pancernych na przykład w armii izraelskiej? Bo to jest trochę pozostałość jeszcze poprzedniej epoki, gdzie Egipt, Syria, prawda, dysponowały bardzo dużymi jednostkami pancernymi. No bo tam rosyjskie czołgi dość masowo trafiały do armii i to jak gdyby odpowiedź, no poza tym czołgi zapewniały ten izraelski manewr, no bo Jom Kippur pokazał jak gdyby, tak, co uderzenie w styk armii jedną brygadą pancerną tak potrafi zmienić obraz wojny wręcz, upraszczając trochę. Ale no, Izrael nie bez powodu zbudował tak świetne siły powietrzne, chociaż kiedyś się na tym, mówiąc kolokwialnie, przejechali, bo w czasie wojny Jom Kippur, bazując właśnie, że to siły powietrzne będą taką latającą artylerią, tam akurat w pierwszej fazie wojny Egipt rozwinął bardzo skuteczną obronę przeciwlotniczą przy wsparciu radzieckich doradców i się okazało, że to lotnictwo niestety nie ma tej skuteczności, a wtedy Izrael niestety artylerii miał za mało. Ale sobie te błędy uwzględnili i teraz oczywiście Izrael zakłada, że przewaga izraelskiego lotnictwa musi być absolutna. Nie wiem, czy tak jest nadal, ale w swoim czasie miałem okazję rozmawiać w Izraelu podczas mojej służby w regionie, jak wówczas, to było 2 dekady temu, stąd nie wiem, czy tak jest nadal, ale wówczas pilotów samolotów, kandydatów wyszukiwano już w szkołach średnich. Czyli tam nauczyciele przedmiotów wojskowych, wychowania fizycznego, oni już mieli zadanie wyszukiwać młodych ludzi, których predyspozycje zdrowotne, refleks, koordynacja i tak dalej, jak gdyby czyniły cennymi kandydatami dla sił powietrznych. I to już ta rekrutacja się odbywała w szkole średniej. Myślę, że to nic się nie zmieniło, że jeżeli to się, jak patrząc na rozwój sił zbrojnych i sytuacji w Izraela, jego zdolności, tak, to myślę, że to dalej tak trwa. A jakby pan porównał, właśnie pan i się stykał z żołnierzami izraelskimi, z żołnierzami arabskimi z innych państw, jakby pan porównał też ich sposób, nie wiem, działania, morale, sprawność, jakość wojskową? No właśnie tutaj o morale już mówiliśmy i teraz to morale w przypadku armii arabskich, ono jest specyficzne. Jeszcze raz, ja nie twierdzę, że te armie nie mają swojej wartości. Nie twierdzę, że nie są patriotyczne. Naprawdę, ja wielokrotnie widziałem żołnierzy arabskich w akcji. Odwagi osobistej im nie można odmówić. Natomiast tam często problemem jest korpus oficerski, gdzie bardzo często on o tych żołnierzy nie dba. Gdzie ciągle mamy kastowość, klanowość i tak dalej. I to bardzo negatywnie wpływa na morale właśnie. No, w przypadku takich państw jak Afganistan, gdzie nie ma tak naprawdę u większości żołnierzy tożsamości państwowej, jest tożsamość klanowa, wyłącznie. No więc tutaj w ogóle trudno mówić o patriotyzmie wobec kraju, tak? To są zobowiązania wobec klanu. Na pierwszym miejscu, tak, rodziny i bardzo trudno jest budować armię w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim specyficznym postrzeganiem państwowości. No i w armiach arabskich olbrzymim problemem jest powszechna korupcja.
to akurat jest naprawdę spotykane na każdym kroku niemal. No, w przypadku żołnierzy izraelskich, z którymi miałem kontakt, z całą pewnością tutaj motywacja, patriotyzm na bardzo wysokim poziomie, no ale połączone bardzo często z taką silną ksenofobią, tak? To jest charakterystyczne, gdzie no ja przytoczę rozmowę z izraelskim oficerem, którą miałem okazję odbyć i ta rozmowa się tak toczyła, że w pewnym momencie zadałem pytanie, słuchaj, ale zabijacie jednego Palestyńczyka i macie jego braci, kuzynów, tak, czasem siostry, szachitki, prawda, 7, 8, 10 śmiertelnych wrogów. I on odpowiedział, słuchaj, odrastają ci paznokcie, ale je obcinasz. Bardzo taka brutalna odpowiedź, tak, która pokazywała, tak, on był oficerem w stopniu podpułkownika, czyli na tyle wysoko, że miał taki dostęp do powiedzmy sobie, stanowił jakąś przekrojową postać, ale na tyle nisko, że był dowódcą taktycznym, czyli dowodził w terenie. No jeżeli takie postrzeganie jest przez izraelskich dowódców, tak, jak obcinamy paznokcie, chociaż i tak odrosną, no to potem mamy taką specyficzną brutalność konfliktu. No przy czym jeszcze raz to ja cały czas mam w głowie ten rajd Hamasu na kibuce izraelskie, gdzie co ciekawe, bo to jest też ciekawe, że zaatakowano niektóre kibuce, które nie miały takiej mocno zorganizowanej tej ich obrony terytorialnej, tej samoobrony, dlatego, że to były kibuce nastawione przyjaźnie do Palestyńczyków. To były kibuce, w których Palestyńczycy pracowali przecież. Tak. Te kibuce wrogie, one miały zorganizowaną obronę, tak, gdzie tam były mury, tak, i tam Palestyńczyków nie chciano nawet wpuszczać. Więc celem stały się akurat te kibuce, prawda, które nie były wrogie. Tak. I trzeba pamiętać, że co prawda ten konflikt toczy cały czas się, tak, ale jego źródłem jest masakra ukraińskich cywilów. Ich źródłem jest masakra izraelskich cywilów. Tak, to prawda. No też odpowiedź Izraela już budzi bardzo dużo kontrowersji, tak, i to, co dzieje się dzisiaj w Gazie, no budzi bardzo wiele wątpliwości przy całym zrozumieniu dla powodu tej wojny. Natomiast Gazy nie da się usprawiedliwić. Naprawdę, panie redaktorze, jako żołnierz, bo ja się zawsze czuł będę, tak, nie da się tego usprawiedliwić, absolutnie. To jest rzeczywiście coś bardzo, bardzo budzącego ogromne wątpliwości. Też Izrael bardzo dużo na tym stracił wizerunkowo. Nie? Jakby tego, ludzie, którzy sympatyzowali z Izraelem, trudno im tego bronić. No. Tak, w Izraelu jest przecież potężny opór co do tej operacji. Jednak. Tak. Wracając do sytuacji, która jest teraz. Kiedy pan przed chwilą opowiadał, ja podejrzałem, co się dzieje. Trwa cały czas zmasowany atak Iranu na Izrael. Atak rakietowy. Miliony dzisiejszego ranka, czyli czwartkowego ranka, miliony Izraelczyków biegło do schronów. No, jakie są skutki, to dopiero będziemy je poznawać, ale już wiemy, że na przykład został zaatakowany jeden ze szpitali, w którym leczono między innymi żołnierzy. Tak. I no, te ataki nie są nieskuteczne zupełnie i chciałem zapytać, czy pana po pierwsze zaskakuje to jednak siła tych uderzeń irańskich, że oni są w stanie to zrobić, no i dwa, że ten Iron Dome no, ma jednak dziury, tak? Znaczy być może nie ma możliwości idealnej, pełnej obrony, ale takie mieliśmy wyobrażenie, prawda, że no dobra, skoro Kijów na przykład przez długi czas był tak skutecznie broniony, dziś już wygląda to trochę gorzej, no ale tak ten drugi rok wojny, nie, no to tam prawie wszystko zestrzeliwano, to wydawało się, no to Izraelczycy mają jeszcze lepszy system obrony, a tu jednak widać, że
no przy tak zmasowanym ataku nawet ten Iron Dome nie działa? Czy proszę powiedzieć, jak pan to interpretuje? Bo tutaj żelazna kopuła jest tą niską, tą obroną bliską. Przepraszam, ale jak gardło trochę szanowuję. I teraz, no, bo tam mamy jeszcze tą tak zwaną procent Dawida, mamy systemy Arrow, więc tych poziomów kilka jest. Teraz sądzę, że przede wszystkim Iran wysnuł wnioski z poprzednich ataków i dokonał modyfikacji w swoich pociskach rakietowych. To raz. Dlatego, że Iran ma zdolności produkcji. Trzeba pamiętać, że to są produkcje, które produkuje sobie Iran. No Iran to jest państwo, przypomnijmy, które znaczy po pierwsze jest blisko zdolności do produkowania broni nuklearnej, stąd ta cała historia. No ale też to, co jest zmorą Ukraińców, szachedy, to są irańskie maszyny. Dokładnie tak. Więc jeżeli jest producentem, ma zdolność głębokich modyfikacji tego, co produkuje. I wydaje się, że tutaj przeanalizowano zdolności izraelskiej obrony przeciwlotniczej i dokonano pewnych modyfikacji, jeśli chodzi o pociski balistyczne. Iran zaczął produkcję tak zwanych tych supersonicznych, czyli tych, które mają jeszcze tą prędkość większą, bo trzeba pamiętać, że w końcowej fazie pocisk balistyczny ma ponad 3 machy spadając prędkość. I teraz tak, mimo wszystko Izrael nie jest cały pokryty obroną. Przede wszystkim bronione są duże miasta. Teraz z tego, co widzimy, to Iran atakuje miasta po kolei, starając się wysłać dużą liczbę pocisków na relatywnie niewielki obszar, żeby system obrony przeciążyć. No i to skuteczne jest, tak? Ten szpital w Berszeba trafiony, no bo tak jak patrzymy, mamy uderzenie Berszeba, mamy uderzenie Haifa, tak? Mamy Tel Awiw, który tą obronę ma relatywnie najlepszą. No i te pociski się przebijają, a wydaje się obecnie, że przebija się ich jednak więcej niż Izrael zakładał, no ale dalej to nie rzuci Izraela na pewno na kolana. Natomiast tylko powiem, że teraz spoglądam i widzę, że też te rakiety trafiają nawet w centrum Tel Awiwu, tak? Czyli tego miasta najlepiej bronionego. Też Haifa dostawała przecież. Tak. Przy czym trzeba pamiętać, że część trafień to będą części pocisków zniszczonych. To prawda. Tak, część trafień. Ja w swoim czasie pamiętam taki szerowany bardzo obrazek, gdzie była Haifa w nocy i widać było kilkanaście takich punktów spadających na Haifę i tam takie były entuzjastyczne, Persowie w ataku i tak dalej. W rzeczywistości film pokazywał spadające nie pociski, tylko resztki trafionych pocisków balistycznych. Ale nadal... Z tym bardzo często mamy do czynienia na Ukrainę, kiedy coś spada, ale to są kawałki dronów zestrzeliwanych, tak? I robi, jakiś szkod robi, spadnie na samochód, go tam uszkodzi, prawda? Ale to nie rozwali budynku już. Tak, więc szkody z pewnością będą. Natomiast to już nie jest ten poziom, bo głównie chodzi, żeby nie eksplodowała głowica. Oczywiście mamy filmy z ewidentnych trafień głowicami, tylko teraz pozostaje kwestia zapasy rakiet irańskich. No ale też z drugiej strony mówi się o zapasach tych broni pocisków przeciwlotniczych izraelskich, że podobno, takie pojawiły się informacje, mówię tylko o tym, co czytam w mediach, że są że już nie mają ich dużo w każdym razie. No więc właśnie, bo tu mamy specyficzną wojnę na dystans. No i teraz tak naprawdę kluczem tego etapu będzie, czy
Iran ma więcej balistyków, tak? Czy Izrael przeciwlotniczych, przy czym przeciwlotniczych potrzeba wielokrotnie więcej niż balistycznych, żeby obrona była skuteczna. Prawda? Zestrzeliwanie jest dużo droższe niż wystrzeliwanie. Tam widać, że na jeden, który jest zidentyfikowany jako lecący w stronę miasta, mamy 5-6 wystrzelonych, prawda, przeciwlotniczych. Natomiast najwyraźniej izraelskie lotnictwo raczej im pocisków rakietowych i bomb nie zabraknie. To z prostego powodu, bo jeszcze przed atakiem część dostaw, które miały iść na Ukrainę, przekierowano do Izraela, a teraz amerykańskich. Tak. No teraz wiemy dlaczego, przy czym te dostawy cały czas są realizowane i Izrael nie będzie miał takich problemów, jakich ma Ukraina, czyli że czegokolwiek nie dostanie. No, bo może dostać w ogóle też, za chwilę może jeszcze powiemy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy cały czas o Amerykanach, ale to może jest dobry moment, żeby powiedzieć, dobra, jak pan ocenia szanse Iranu na nieprzegranie dramatyczne tej wojny? Czy ma jakiekolwiek szanse? Czy to już jest tak, że to jest tylko kwestia czasu i ewentualnie ceny, jaką Izrael będzie musiał zapłacić, czyli wystrzeliwać trochę więcej tych rakiet, no i sam będąc ofiarą kontrataków, ale tu w zasadzie wynik tej wojny jest przesądzony. To się, po pierwsze, Izrael niszczy wielokrotnie więcej w Iranie niż Iran w Izraelu. To mamy, myślę, jak 10-1. O, tak? Jeśli nie więcej. Jeżeli, no to jest, mówię, minimalne, tak? Czyli Iran traci 10-krotnie więcej w czasie każdego tego dystansowego starcia niż. Przy czym tak, obecnie Iran trafia dość przypadkowo. Ostrzeliwuje tak naprawdę miasta. Natomiast Izrael dalej trafia precyzyjnie, dokładnie w to, co chce trafiać. No i jak pan powiedział, i niszczy, i dalej zabija dowódców. Tak. Dalej jest skuteczny. Teraz, bo pytanie, kto wygra wojnę? Czym ma być wygrana którejś ze stron? No bo moim zdaniem, jeżeli reżim ajatollahów nie upadnie, to nie będzie wygrana Izraela, bo nie osiągną celu. Celem głównym, najwyraźniej obecnie, jest doprowadzenie do upadku reżimu ajatollahów. Jeżeli on nie upadnie, zwycięstwa nie będzie. No i oni liczą, w dużej mierze liczą, że też w tym upadku ajatollahów pomogą im Irańczycy. Tu znowu się odwołam się do ambasadora Izraela w Polsce, który był w Instytucie Wolności 3 dni temu i powiedział wprost, powiedział, że no to zostawiamy, to jest decyzja oczywiście Irańczyków, tak? No ale to jakby było jasne, że za tym stoi bardzo jasna nadzieja, wypowiedziana nadzieja, że do tego dojdzie, tak? Że i Izrael będzie to wspierał tak bardzo, jak tylko będzie mógł. Tak, natomiast ja oczywiście nie odpowiem na pytanie, czy do tego dojdzie, bo to jest pytanie do iranistów naszych, tak? Którzy... Nie, tego nie wiemy, to rzeczywiście to jest trudno przewidzieć. Natomiast jakby na takim poziomie militarnym, no to tutaj ta przewaga jest jednoznaczna. Tak? Jak ja tutaj, nie widzicie Państwo, założyłem koszulkę nieprzypadkowo dzisiaj z Mohammedem Ali, tak? To jest Izrael wyprowadza takie ciosy, no, które są, no Iran jest nieustannie na linach, tak? I nieustannie leży. Tak. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że nawet ludzie, którzy wysoko oceniali zdolności armii izraelskiej, do których należę ja, mimo wszystko poziomem tej skuteczności, tak, byli nieco zaskoczeni, uznali za imponujący. O, może tak, mimo wszystko. Jednak ja mogę na to patrzeć z pozycji ludzkiej, bo zawsze staram się jednak być najpierw człowiekiem, a żołnierzem potem. Mogę sobie na to pozwolić. Pewnie gdyby Polska zagrożona była, to byłoby odwrotnie. Najpierw byłbym żołnierzem, a człowiekiem później. Ale komentując to, ale no nie da się być pod wrażeniem tego, prawda?
szczególnie jeżeli jest się związanym z tym militarnym obszarem funkcjonowania. Czyli pan I to teraz- potwierdza, tak? Bo ja jestem laikiem, tak, który od pewnego czasu obserwuje intensywnie działania wojenne, ale jednak jestem ciągle laikiem. Pan jako zawodowiec też jest pod wrażeniem nieprawdopodobnej Tak, skuteczności tej Tak, akcji. bo tu były takie naprawdę elementy, które uciekają trochę, jak ktoś mniej jest, powiedzmy, militarny, ale na przykład fakt, że na terenie Iranu izraelscy komandosi czekali całymi dniami na sygnał, żeby wykonać uderzenie. Ja bardzo często nadal mam kontakt z żołnierzami operacji specjalnych różnych krajów, między innymi ze względu na moją nowy etap aktywności zawodowej i oni wszyscy mówią, że takim najgroźniejszym dla nich elementem, oczywiście sama akcja jest groźna, ale jest ten czas, kiedy jest przesuwany termin ataku na przykład. Jutro, Tak. nie, pojutrze, nie, jeszcze. I to jest, mówią, najgorsze, najniebezpieczniejsze. A tutaj ewidentnie... I psychicznie to jest skala, koszmarnie ciężkie, nie? Dla tych tak, ludzi. skala była taka, że ci ludzie musieli być wcześniej. Ale na pewno termin nie był dookreślony, bo nie bez powodu ten atak, bo tutaj chyba dojdziemy wreszcie do Amerykanów, on storpedował, całkowicie storpedował, chyba tak z 4-miesięczne starania administracji waszyngtońskiej, bo tak z dobre 4 miesiące z tym Iranem tam rozmawiali cały czas, ale mówię o tym etapie, który bodajże w niedzielę miał doprowadzić do spotkania, gdzie Iran miał się zobowiązać do tego, że nie skonstruuje broni atomowej. Tak. Tylko pytanie, ale pan uważa, że co, że to nie było uzgodnione tak co do dnia z Amerykanami? Uważam, że absolutnie nie było uzgodnione co do dnia z Amerykanami. Jestem To przekonany. ciekawe. Aha, to ciekawe. Moim zdaniem rzeczywiście... Ale Amerykanie nie odwrócili się od Izraelczyków, wręcz przeciwnie. Bo nie bardzo. Nie mają wyjścia. Prawda? Nie bardzo wyjście mają, o czym Izrael wie. Tak. I ja jestem przekonany... Izrael jest w tym wykorzystywaniu tych swoich wpływów bezwzględnym. Tak, to jest przekonanie moje, że Trump wiedział, że taki atak jest przygotowany. Wiedział. Tylko moim zdaniem chciał raczej użyć groźby tego ataku do zmuszenia Iranu, żeby on odniósł sukces negocjacyjny, prawda? Czyli chciał użyć izraelskiego pistoletu, przystawić go do głowy ajatollahom, żeby nadpisać sobie sukces jakiś. Tak. No i rozumiem, że teraz dalej na to liczy. Nie udało mu się odnieść tam sukcesu, no to teraz wysyła lotniskowce i samoloty i tak dalej. Mając nadzieję, że oni się wystraszą. Pytanie, oczywiście to jest wrażenie, nie ma pan tam, o ile wiem, kryształowej kuli, chyba że pan ma. Pan ma, to proszę uprzejmie ujawnić ją i powiedzieć, co będzie. No ale tak pańskim zdaniem wydaje się panu, że Irańczycy mogą ulec temu, no bo to jest Stany Zjednoczone, no to już Izrael plus Stany Zjednoczone dla Iranu, no to już jest masakra. Właśnie, bo pierwsze pytanie, czy Amerykanie uderzą, i teraz ja mogę odpowiedzieć, śledząc ruchy Nimica, tak, czyli tam lotniskowca klasy Kennedy, z tego co pamiętam, może nie najnowszego, ale to taki koń roboczy floty amerykańskiej, który jest takim następcą tej polityki kanonierek tej kolonialnej, prawda? Czyli te lotniskowce, bo Amerykanie bodajże 11 ich nadal mają, i one się pojawiają w strefie konfliktu i same pojawienie się zespołu uderzeniowego, lotniskowcowego jest sygnałem, że Amerykanie tu będziemy bronić swoich interesów. Tak. A cysterny amerykańskie do tankowania w powietrzu ewidentnie skoncentrowały się do wsparcia powietrznego operacji.
ruch samolotów 15, 16, F-35 w bazach, które są ukierunkowane na Bliski Wschód. To wszystko wskazuje, że Amerykanie się do takiego uderzenia na pewno przygotowują. Dzisiaj rano pojawiła się informacja, że co więcej, że plany uderzenia na Iran zostały zatwierdzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wall Street Journal podał taką informację. Przeciek to nie jest oficjalna informacja, no ale Wall Street Journal to poważna gazeta, więc pewnie tak. Tylko że jeszcze nie ma decyzji o ataku, tak? Ale że plany są już zatwierdzone. Tak, ja myślę, że tam... Pewnie ten przeciek oczywiście był celowo wypuszczony, tak? Jako tak. kolejny element nacisku. No, proszę wybaczyć uśmiech mój, ale przypomniały mi się ataki na Houthi i komentowanie tego na odpowiedniku Twittera, prawda? I może za chwilę będziemy szczegóły znać, tak? Za chwilę jakiś dziennikarz niefortunnie dodany przez sekretarza stanu, sekretarza obrony może, tak, opublikuje. Może Wall Street Journal ma te informacje, bo któryś z dziennikarzy właśnie przez przypadek był na grupie na Sygnalu. Dokładnie tak. Więc także nie wiem, czy uderzą, ale z całą pewnością przygotowani są. Ale jakie Iran ma opcje? No bo oczywiście Trump może przycisnąć guzik albo nie przyciśnie. Guzik jest gotowy, wszystko jest załadowane. Nie? To teraz jakie Iran ma opcje? Iran może liczyć tylko na wsparcie sąsiadów. I to w obszarze dyplomatycznym, tudzież ekonomicznym. No ale ostatnio Trump miał takie bardzo udane wizyty. Katar, Emiraty Arabskie. No właśnie. Dalej, Arabia chyba, nie był w Arabii. Gdzie podpisał wielomiliardowe, dosłownie, tak? Mówimy o setki miliardów kontrakty. I teraz nie sądzę, żeby te państwa rozwalały sobie coś, co pracowicie budowali. Notabene to jest rzecz ogromnie ciekawa, gdzie Trump ściska rękę obecnemu prezydentowi Syrii, który jeszcze 1,5 roku temu chyba amerykański wywiad za informację o tym człowieku, oferował $10 milionów i był na szczycie listy poszukiwanych terrorystów. Bo to bodajże chyba w Arabii Saudyjskiej było. Tak, ale sytuacja się zmieniła. Tak, podobno Saudowie zapłacili za ten uścisk ręki 600 miliardów, bo tyle wyniósł kontrakt podpisany, tak. Także bardzo... Chodzi generalnie o wartości. Tak, o wartości wyrażone w USD albo w euro. Tak, i teraz pytanie, czy sąsiedzi Iraku będą gotowi rezygnować z wielomiliardowych interesów, tak. A przecież to są, te państwa to są interesy rodzinne, tak naprawdę. Czy w imię wartości, w imię jedności religijnej i tak dalej, jeżeli Iran nie dostanie wsparcia, tam gdzieś Pakistan jeszcze w tle jest. Trzeba pamiętać, że mamy gracza, Pakistan z bronią jądrową. Jeżeli nie będzie żadnego wsparcia, to Iran nie ma żadnych opcji, jeżeli Amerykanie uderzą. Nie ma. Bo Houthi naprawdę... To, o czym pan powiedział, dlaczego te wsparcie miałyby dostać, tak? Znaczy danie wsparcia dla tych, którzy oznacza olbrzymie koszty i olbrzymie ryzyko na przyszłość. Więc postraszyć to można, wyrazić oburzenie, nie? Ale tak realnie stać się wrogiem Stanów Zjednoczonych, no to naprawdę nie jest dla nich, to Chiny mogą sobie pozwalać na to, prawda? Ale poza nimi... Indie mogą trochę, tak? No. Prawda? Ale Indie, to trudno sobie trudno mi sobie wyobrazić, żeby Indie to wykonały. Indie bardzo sprawnie, ja obserwuję to, bardzo sprawnie balansują w tej polityce doskonale, robiąc interesy świetne przy tym jeszcze. Tak, i mają mają czym handlować, nie? Więc to jest... Zresztą mają doskonałego ministra spraw zagranicznych, moim zdaniem. Osoba w Polsce prawie nieidentyfikowana, to jest polityk wielkiego formatu.
Mhm. No jest dobrze, wracając do Iranu. Jeśli nie dostaną tego wsparcia, no, a wydaje nam się, że szanse są niewielkie, oczywiście mogą być rzeczy, których nie wiemy, których nie przewidzimy, ale no, obronić się nie mają chyba, nie mają zdolności do obrony. Nie? Więc pytanie, czy znając ich sposób myślenia trochę bardziej, na pewno bardziej niż ja, czy wyobrażam sobie, że oni mogą się poddać? No bo to jest hańba straszna, nie? Poddać się. Nie. Czy opcja jest dobra, no do końca muszę zginąć, żeby moja rodzina, żeby nasz ród, żeby nasz klan, że tak powiem, żeby nie okrył się hańbą. To jedno pytanie, a drugie też, no czy Izrael jest w stanie zniszczyć tą bazę produkcyjną broni jądrowej do końca? No bo to on ją naruszył, ale nie zniszczył. Prawdopodobnie nie, chociaż nie mamy pewności, bo ja wcale nie jestem przekonany, bo Izrael mówi, żeby to zniszczyć do końca, potrzebujemy niesamowitych, genialnych amerykańskich bomb. Ja myślę, że gdyby Izrael się uparł, to by, mówiąc nie do końca po polsku, wybombiłby dziurę w tej ziemi, bo już to zrobił w Libanie. Nie, to jest po to, żeby pokazać, że pomoc amerykańska jest niezbędna. Moim zdaniem. Tak? Natomiast kwestia taka, że ja sądzę, że Trump, który nie lubi wojen, Trump wojen nie lubi, to widać. No, Trump, który przed Wietnamem tam uciekał, chował się tam po kątach, nie lubi wojen. Trump jest biznesmenem. I myślę, że Trump będzie dążył, nawet jeżeli Amerykanie uderzą, będzie dążył do tego, żeby Ajatollahowie mogli, de facto to będzie ich porażka, ale oficjalnie, żeby mogli zachować twarz. No ale jak oni mogą zachować twarz? No to podpiszą porozumienie, tak, to nie będzie bezwarunkowa kapitulacja, tylko pytanie teraz, czy na to Izrael pójdzie, bo Izrael nie idzie tak ręka w rękę z Trumpem. Dlatego, no, że Izrael czuje krew, czuje to, że może ostatecznie rozwiązać swoje największe zagrożenie, tak? Z punktu widzenia Izraela, jak potem rozmawiałem z Izraelczykami, jak tam byłem, no to jest Iran jest absolutnie, no jest jak dla nas Kreml, tak? Tak, Iran, bo my jak gdyby nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak jest postrzegany Iran w Izraelu. Tak, to jest śmiertelny wróg. To jest to jest więcej niż Kreml, no bo Kreml nas nigdy nie zaatakował jeszcze, tak? Znaczy zaatakował w historii, ale do Polski jeszcze nie doszedł. Wiemy, że jest w stanie to zrobić, ale oni to już czują każdego dnia, prawda? No bo trzeba pamiętać, że oficjalna polityka zagraniczna Iranu to jest zniszczenie państwa Izrael. To jest jeden z fundamentów polityki zagranicznej Iranu. No, więc jak Izrael ma teraz szansę, a ma realną szansę, tak, wymieść ich do końca, no to a na ich miejscu, jak już bym tyle zaczął, to bym nie wycofywał się. Tylko teraz pytanie, co potem, bo jakbyśmy spojrzeli z takim wymiataniem reżimów, to po tych reżimach bardzo często mamy absolutny, totalny chaos. I teraz tak, mamy Irak, który dalej ze stabilnością ma problemy, mamy Syrię, który obecnie jest państwem de facto upadłym, chociaż stara się odbudować struktury państwowe i teraz chaos w Iranie jeszcze, gdzie z reguły z podobnego chaosu w swoim czasie wyłoniło się ISIS, prawda? Gdzie przy Al-Kaidzie, tak, Al-Kaida przy ISIS, tak, to byli w zasadzie prawie cywilizowani bojownicy. Prawie. No bo to jednak Al-Kaida uderzyła w World Trade Center. Ale jednak nie paliła masowo żywcem jeńców, tak, robiąc streaming na żywo tego. I teraz pytanie, bo tu trochę wchodzimy w obszary polityczne, ale one militarnie są z sobą związane, bo teraz ten chaos może doprowadzić do większego zaangażowania militarnego, niż by Stany Zjednoczone chciały w tym regionie. A trzeba pamiętać, że jednak uwaga Stanów Zjednoczonych jest skierowana
raczej nie na Bliski, ale bardziej na Daleki Wschód i mimo wszystko nie da się zapomnieć o Ukrainie. Tak. No Przecież. i w interesie Stanów nie jest to, żeby tam był kolejny chaos, tak? Więc zapewne Prawda? Trump będzie robił No. bardzo mocno naciskał na jednych i drugich. No na jednych już naciska, tak? Na Iran naciska Tak. bardzo wyraźnie Natomiast- publicznie, tak. ale niewykluczone, że też naciska bardzo na Izrael jednak, żeby wyhamował. No ale Izrael Natomiast jest jeżeli trudno zobacz, sterowny. tak, i Bo właśnie, to jest luksus też kraju, który nie Tak. który jest owszem w bardzo bliskich związkach ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie jest w 100% zależny od Stanów Zjednoczonych. Nie jest oczywiście. I teraz tak, przy czym no, prawda jest taka, że Izrael jest chyba bardziej potrzebny Stanom w tej krótkoterminowej, takiej tej obecnej perspektywie, długoterminowej zresztą też, tak, niż odwrotnie. I teraz tak, oczywiście militarnie nie do końca, bo jednak bez wsparcia szczególnie amunicyjnego armia izraelska nie byłaby w stanie wykonywać takich powtarzalnych, tak częstych, tak skutecznych uderzeń. Bo tu mamy jeszcze w tle gracza Syrię, bo jednym z największych rozczarowań chyba Izraela był ten uścisk ręki Trumpa z prezydentem Syrii. Dlaczego? Dlatego, że Izrael miał pomysł strefy buforowej, czyli okupuje od lat 70. wzgórza Golan, prawda? Wcześniej jeszcze, bo to od wojny 6-dniowej. Okupuje wzgórza Golan i teraz sobie wymyślił strefę buforową, czyli zająć jeszcze kilkadziesiąt kilometrów Syrii, że przecież państwowości nie ma, no a teraz ten uścisk ręki sankcjonuje syryjską państwowość z powrotem no i trochę teraz problem, prawda? A tam już armia izraelska jest. No te strefy buforowe, jak widać, to nie tylko Izrael chciałby zbudować, ale to tak skojarzenie przy okazji. To prawda. Panie pułkowniku, więc spróbujmy podsumować. Niezwykle skuteczna akcja wielopoziomowa, tak? Wywiadowcza, służb specjalnych, lotnictwa, powietrzna. To pewnie ten atak przejdzie do historii wojskowości. Iran ewidentnie jest w defensywie, ale broni się agresywnie, tak? Bo wysyła, w tej chwili trwa atak na Izrael. Zobaczymy, jakie będą jego skutki. Ameryka wysyła lotniskowce, samoloty w gotowości, jest podpisany przez prezydenta plan ataku, plan działań wojskowych, ale nie ma decyzji. Iran jest pod olbrzymią presją właśnie z każdej strony, ale jest to ryzyko, o którym pan powiedział, tak? To bardzo, bardzo ważne i trafne, co pan powiedział. No co będzie po, tak? Czy w interesie Stanów Zjednoczonych jest to tak naprawdę, żeby byłoby to, żeby ajatolochowie upadli, ale w sposób skontrolowany i żeby przyszła, prawda, cywilizowana partia konserwatywno-liberalna, prawda, i zaprowadziła rządy. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś scenariusz miał miejsce i tu Stany musiałyby zaangażować olbrzymie środki, żeby coś takiego, taką akcję przeprowadzić, doprowadzając do tego, że jakaś cywilizowana władza w miarę demokratyczna, nieagresywna może zapanować nad tym ogromnym przecież krajem. Tutaj zapewne takim planem super dla Amerykanów byłoby, gdyby część obecnych elit religijnych, bo tam fanatykami religijnymi naprawdę jest niewielu i to nie ci główni przywódcy, bo oni są politykami tak naprawdę, a fanatyzm religijny jest narzędziem tylko. I część obecnych, szeroko pojętych ajatollahów, gdyby włożyła garnitury i krawaty i płynnie przejęła władzę, tak, to byłby taki chyba sen obecnej administracji waszyngtońskiej. No pytanie, czy Izrael, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, który nie jest
sterowalny zupełnie przez Amerykanów, czy jest takim rozwiązaniem zainteresowany, no bo teraz tak, to, że reżim religijny zmieniłby się na reżim cywilny, niekoniecznie znaczy, że zmieniłaby się polityka Iranu co do Izraela. Prawda? Ale to są pytania już bardziej dla polityków. Oczywiście ja, patrząc głównie militarnie na to, ale te rzeczy uwzględniam, bo one są ściśle powiązane. Także mówię, no dla Amerykanów to byłoby pewnie okej, no bo byłoby już łatwiej negocjować. Dla Izraela trudno powiedzieć. Nie wiem, czy Izrael chciałby jednak, żeby Iran stał się takim polem walki, jakim była Syria. Trudno mi powiedzieć. Na pewno Amerykanie by nie chcieli. Tego jestem akurat pewien. O tym, co myślą Amerykanie i o takim całym geopolitycznym aspekcie tego będę rozmawiał, mam nadzieję, jutro z Andrew Michtą, z którym się mówiłem na rozmowę na ten temat, więc już Państwa zapraszam. A tu mieliśmy znakomitą analizę wojskową, militarną pana pułkownika. Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję. Fantastyczna rozmowa. To zapewne szybko się nie skończy i będzie niestety albo niestety będzie o czym mówić. Temat jest fascynujący, trochę przerażający, no bo to kolejne wielkie, niebezpieczne ognisko na świecie. Ale tak jest współczesny świat. Wojna każda jest przerażająca. Giną po prostu ludzie, a ja zawsze uważam, że armia powinna się mieć po to, żeby była na tyle silna, sprawna, żeby przeciwnik się bał nas atakować. Przy czym tu jeszcze na zakończenie, bo pojawiły się takie głosy, tak walczy NATO. No nie zupełnie, bo Izrael oficjalnie ma coś takiego jak wojna prewencyjna, czyli uderzenie wyprzedzające, wojna 6-dniowa, obecna operacja, tak, to te wojny prewencyjne, które prowadził Izrael. NATO jest sojuszem całkowicie obronnym i takiego uderzenia prewencyjnego z definicji nie wyprowadzi, przy czym warto zauważyć, że gdyby adresatem miała być Rosja, zaktualizowana doktryna sprzed kilku miesięcy rosyjska mówi, że w przypadku takiego uderzenia Rosja gwarantuje odpowiedź jądrową w zasadzie. Także ostrożnie z tymi hura optymistycznymi, tak, patrzcie, to są zdolności NATO. Po części tak, ale nie do końca. Niedługo szczyt NATO, bardzo, bardzo ważny. To osobny temat i na pewno też w układzie otwartym o tym będziemy rozmawiać. Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję za rozmowę w czwartek rano, w święto, ale taka jest sytuacja. Dzięki serdeczne. Kłaniam się. Dziękuję państwu również. Czekam na wasze komentarze. Subskrybujcie Układ Otwarty w prawym dolnym rogu. Jest przycisk, możecie zasubskrybować bardzo łatwo. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Jest już was grubo ponad 200 000. To się stało w zeszłym tygodniu. Przekroczyliśmy 200 000 subskrybentów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim patronom. Bądźcie też patronami, jeśli słuchacie regularnie Układu Otwartego, jeśli chcecie, żeby mógł on spokojnie dalej funkcjonować, to wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo, to wszystko, do następnego razu.